Bliźnięta, witam ciepło. Przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. 9 monet. Samowystarczalność. Co do Was przychodzi? Kto do Was przychodzi? Kto lub co się pojawia? No tutaj jest z kolei 10 mieczy i wydaje mi się, że dla własnego dobra umiecie z czegoś zrezygnować. I to dobrze. Co odchodzi z kolei do przeszłości? Odchodzi 9 buław. No właśnie to jest potwierdzenie tego, że umiecie się sprzeciwić, tupnąć nogą, zaznaczyć mocniej granice. Ale to zaraz. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako cesarz. Bardzo silna osobowość. Już nie mogłem się zdecydować, czy powiedzieć osoba, czy osobowość i wyszło osobo. Bardzo silna osoba. Osoba, która jest no taka właśnie dominująca i przede wszystkim nie da sobie w kaszę dmuchać. Rada dla Was, co Was wspiera i pomaga. Tutaj rycerz mieczy na strusiu i czego raczej nie robić, czego unikać lub kogo. No i co Was nie wspiera. Co Wam przeszkadza. 2 buław i cesarzowa z przełożenia. No, bardzo ciekawy rozkład. Piękne karty Wam się niektóre trafiły. To znaczy właściwie wszystkie, no bo patrząc tutaj na całość, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle, ale no zobaczcie, macie na pewno cesarza i cesarzową. To jest jakaś para. Tutaj jest samowystarczalność i niezależność. Zaznaczenie granic. Umiejętność odpuszczenia sobie czegoś, tylko i wyłącznie, które miałoby być wykonane dlatego, żeby komuś innemu dogodzić. I zacznijmy od tego, że ta z przełożenia cesarzowa oczywiście pokazuje, że jesteście w takiej dosyć rozerotyzowanej, flirtującej energii w tym tygodniu i macie ochotę właśnie z kimś sobie no pożartować, popodszczypywać się, potrzebujecie uwagi, ale też chętnie ją innym przekażecie. Też widzę, że jest to tydzień, w którym jakaś obfitość się pokazuje. Ja myślę, że tutaj może chodzić o obfitość, którą inni Was chcą obdarować, ale Wy macie takie podejście, że no dobra, jestem tutaj, dbaj o mnie. I wcale nie musi chodzić tylko i wyłącznie o partnerów czy partnerki. Tutaj może chodzić o znajomych, czy nawet z pracy, słuchajcie, przyjaciół. W ogólnej energii 9 monet. No właśnie samowystarczalność. Niczego mi nie brakuje, jest mi dobrze we własnym sosie. Ja sobie tutaj spędzam czas tak, jak mi się podoba i umiem o siebie zadbać. I tutaj w momencie, kiedy pokażecie taką niezależność, to właśnie zainspirujecie innych do tego, żeby o Was zadbali, żeby się postarali. Tutaj też jeśli chodzi o życie zawodowe, to wydaje mi się, że jeśli przestaniecie na przykład przyjmować wszystkie zlecenia dodatkowe, to w pewnym momencie też przestaniecie je dostawać i bardzo dobrze, bo to znaczy oczywiście dla osób, u których miałoby to być za darmo. Chodzi tutaj o to, że pamiętajcie, że tyle na ile sobie pozwolimy, no tyle nam inni zrobią. Ale tutaj widzę, że no tutaj umiejętność zaznaczania granic fantastycznie. Tutaj też widzę, że przychodzi do Was 10 mieczy. I teraz tak, znowu to podkreślę, że dla własnego dobra umiecie z czegoś lub z kogoś zrezygnować i myślę, że od samego początku myślicie dosyć perspektywicznie i widzę, że umiecie dostrzec to, że długofalowo była to dobra decyzja. I nie chodzi mi nawet o to, że
no dobra, idziecie z koleżanką na ciastko, czy z kolegą, mimo że jesteście na diecie i wy na przykład nie bierzecie ciastka, tylko, no nie wiem, jogurt, czy w ogóle wodę na przykład samą. Już tak chlapnąłem tą wodą, śmigus dynkus już dawno był, ale co ja tam mówiłem, że jakby nawet nie chodzi mi tylko i wyłącznie o takie przykłady. To dopiszcie sobie to do swojej sytuacji. Też widzę, że potrzebujecie czasu z samymi sobą po to, żeby się naładować taką pozytywną energią, żeby naładować baterię. Być może niedawno było troszeczkę za dużo osób dookoła was. I nawet jeśli powiedzmy w tym tygodniu ktoś ma komunię, czy inne, słuchajcie, tutaj wydarzenia, to też jest pokazane, że potrzebujecie i umiecie sobie zorganizować czas tylko i wyłącznie dla samych siebie. Do przyszłości odchodzi 9 buław i to jest bardzo ważne. Bo ja tutaj widzę takie podejście, że jeśli komuś odmówię, jeśli się na coś nie zgodzę, jeśli komuś nie pomogę, to będę miał czy miała z tego konsekwencje. Słuchajcie, no, oczywiście, że będziecie mieli konsekwencje. Jeśli zrobicie coś wbrew sobie, to będą konsekwencje później w postaci braku zaufania do samego siebie, czy na przykład męki związanej z zrobieniem czegoś, czego nie chcecie. Jakby te konsekwencje są tu i teraz. I tutaj widzę, że zaczynacie zauważać takie konsekwencje, takie personalne dla siebie, aniżeli konsekwencje typu ktoś się obrazi, ktoś się sfochuje, czy w przyszłości mi nie pomoże, czy stracę jakąś możliwość, nie wiem, awansu i tak dalej. Absolutnie nie. Przestajecie upatrywać ewentualnie winy właśnie, znaczy nie to, że winy, ale bez wyrzutów sumienia. O, tak powiem. Tym bardziej, że wy pokazujecie się jako cesarz i on tutaj umie zarządzać, on umie wywierać na innych wpływ, ale też potrafi tak się zachować, że inni nawet, że tak powiem, do niego przestają przychodzić. Jakkolwiek to zabrzmiało. I nie chodzi mi o to, że wasi przyjaciele czy rodzina obawiają się do was przyjść po pomoc, po poradę, jakieś tam powiedzmy kokoszenie, przytulanie. Nie chodzi o to. Chodzi o durne osoby, które mogłyby chcieć bawić się waszym kosztem. Przynajmniej w tym tygodniu widzę, że na pewno nawet nie próbują, bo widzą, jak się zachowujecie, widzą, że nie będziecie grali w takie gierki, absolutnie. Też widzę, że w tym tygodniu jest coś do przypilnowania finansowo i należy sobie zrobić konkretny, szczegółowy plan i z czegoś zrezygnować. Być może dlatego, że niedługo czeka was większy wydatek i większe wydatki tutaj odsyłam do czytań miesięcznych lub czytań na Nowy Rok Chiński. W razie jest rycerz mieczy i słuchajcie, to jest ktoś z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga lub wodnik. Ten trygon wam pomaga, wspiera, ale widzę, że tutaj jest powiedziane, że jeśli o coś sami się nie postaracie, to tego nie otrzymacie. Samo się coś nie zrobi. To też a propos rozmów z, powiedzmy, wysoko postawionymi osobami, od których dużo zależy. Tutaj to wy macie porozmawiać o podwyżce. To wy macie porozmawiać o lepszym traktowaniu. Nie czekajcie na to, aż ktoś sam się do was zgłosi, bo tego nie zrobi. Po prostu. Tutaj jeśli chodzi o tego rycerza mieczy, to też widzę, że warto zainwestować w środki lokomocji, jakkolwiek to zabrzmiało, czy w prawo jazdy, czy dokończenia jakiegoś kursu. Jeśli chodzi o zainwestowanie pieniędzy w bilety lotnicze, to być może właśnie jest to ta okazja, w którą trzeba zainwestować. Ale pamiętajcie znowu, że jeśli chodzi o kasę, o pieniądze, to trzeba tutaj zrobić konkretny, porządny plan. Czego nie robić, czego unikać? 2, buław. I oczywiście, słuchajcie, nie unikajcie zaznaczania granic. Nie czekajcie na to, aż one same się tutaj
będą przesuwać i ktoś w końcu skoczy wam na głowę, bo tak może się wydarzyć. Na pewno też nie wspiera was taka postawa na zasadzie siedzę i myślę, wymyślam, wyobrażam sobie, martwię się. Nie. Tutaj ma być racjonalne, logiczne myślenie i plan, a nie rozmyślanie i bujanie w obłokach. Też dwójka buław mówi, żeby nad czymś długo się nie zastanawiać. Jeśli czujecie, że coś jest okazją, to należy jak najszybciej się zdecydować. I czy to chodzi o zmianę pracy, czy na przykład wybór lokalu, w którym będzie komunia, wesele, chrzciny, cokolwiek. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Dajcie mi koniecznie znać. A póki co życzę wam świetnego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.